Kolejny raz wyruszamy na przepiękne i spokojne Roztocze. Wejdziemy na wieżę, z której zobaczymy panoramę obejmującą dużą część Roztocza, opowiemy Wam trochę o sympatycznych i przyjaznych konikach polskich oraz odwiedzimy jedną z największych atrakcji regionu, Zagrodę Guciów. Niezwykły skansen kulinarny z wystawą prawdziwych meteorytów. A w naszej galerii ludzi pozytywnie zakręconych poznacie pana Stanisława, którego opowieści można słuchać godzinami. Zapraszamy. Od ponad 10 lat podróżujemy z kamerą i szukamy niesamowitych i wartych odwiedzenia miejsc. Tworzymy nasze filmy tak, aby były dla Was inspiracją podczas wypraw i wojaży po Polsce. Dziś odwiedzamy okolice Zagrody Guciów w pobliżu Zwierzyńca na Roztoczu. Naszą dzisiejszą wyprawę zaczniemy od jednej z ciekawszych wież widokowych znajdujących się na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Biała Góra to wzniesienie o wysokości 289 metrów nad poziomem morza w pobliżu Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego. Po łagodnym podejściu od parkingu dotrzecie do 9-metrowej wieży widokowej, z której rozciągają się wspaniałe widoki ukazujące zróżnicowaną rzeźbę Roztocza. Panorama obejmuje strefę krawędziową Roztocza Środkowego, dalej Bukową Górę wraz z obszarem ochrony ścisłej, panoramę Roztocza Zachodniego, dolinę rzeki Wieprz oraz położoną na Roztoczu Środkowym Tartaczną i Pałkową Górę. Wieża jest doskonałym miejscem do prowadzenia obserwacji ptaków. Na łąkach ją otaczających prowadzona jest hodowla zachowawcza konika polskiego, o którym opowiemy Wam już za chwilę. Konik polski to rasa wywodząca się bezpośrednio od dzikich koni wschodniej Europy zwanych tarpanami, które można było spotkać na terenie Polski, Litwy i Prus. Napotykano je głównie na przyleśnych łąkach i w lasach, które stanowiły schronienie przed człowiekiem. Stąd też wzięło się często spotykane określenie konie leśne. Niestety pod koniec XVIII wieku dziko żyjące konie przetrwały już tylko w okolicach Puszczy Białowieskiej. To właśnie stamtąd hrabia Zamojski ściągnął ostatnie egzemplarze do Zwierzyńca. Niestety kilka lat później nastąpiła kasata ordynacji zamojskiej, a konie rozdano okolicznym chłopom. Nieduże i wyjątkowo wytrzymałe na niekorzystne warunki konie nie prezentowały się szczególnie okazale. Choć myszowaty kolor i ciemna pręga na grzbiecie wyróżniały je spośród innych ras. Charakterystyczne cechy zachowały się pomimo mieszania z innymi rasami. Konik polski był ponownie o krok od wyginięcia podczas II wojny światowej, gdy większość zwierząt zabito lub wywieziono do Niemiec. Gatunek ocalał dzięki utworzeniu hodowli w Białowieży i Popielnie. W latach 80. konie trafiły także do Roztoczańskiego Parku Narodowego, który utworzył hodowlę zachowawczą. Dziś na terenie Polski funkcjonuje już kilka hodowli konika polskiego, a jego populacja wzrosła do ponad 2000 osobników. Dziś kultowy wypas konika polskiego oprócz ratowania gatunku jest także formą ochrony przyrody. Wpływa pomyślnie na ratowanie siedlisk ptaków i owadów, a naturalne koszenie sprzyja zachowaniu walorów przyrodniczych. A na zakończenie konik polski w liczbach.
Wysokość dorosłego konia w kłębie to około 130-140 cm, obwód klatki piersiowej około 165 cm, a masa ciała sięga 300-400 kg. Ich masywna i zbita budowa odbiega od piękna ideału, ale jednocześnie sprawia, że budzą one wyjątkową sympatię. Pogłębia ją jeszcze ich przyjazne nastawienie do człowieka i niezwykle sympatyczne spojrzenie. Zobaczcie zresztą sami. Są na Roztoczu miejsca, które od lat uchodzą za kultowe i których odwiedzenie jest obowiązkowym punktem programu. Jednym z nich jest niewątpliwie Zagroda Guciów, położona zaledwie 10 minut jazdy samochodem od Zwierzyńca. W malowniczych terenach Słonecznej Doliny przełomu Wieprza znajduje się prywatny skansen z wystawą geologiczną oraz gospoda i miejsca noclegowe. Wieś założona została w 1830 roku przez ordynata Stanisława Zamojskiego. Gospodarstwa powstałe po wykarczowaniu lasu były stosunkowo niewielkie, bo chłopi mieli po około 15 morgów. Oprócz rolnictwa zajęciem ludności Guciowa było w tym czasie także rzemiosło. Trudnili się wyrabianiem wozów i narzędzi rolniczych. Kołodzieje z Guciowa byli słynni na całą okolicę, a ich wozy rozchwytywane były na jarmarkach w Józefowie, Krasnobrodzie i Szczebrzeszynie. W latach 80. XX wieku najstarszą chatę we wsi kupiła para studentów zauroczonych okolicą. Odnowili ją oraz przenieśli jeszcze kilka innych budynków, tworząc w ten sposób Zagrodę Guciów. A o tym, co skłoniło gospodarzy do osiedlenia się w Guciowie, opowie pan Stanisław Jachymek. Z nieba, z marzeń, z jakiejś miłości do tej krainy, do Roztocza. Kochamy dawną wieś. Ja i żona pochodzimy ze wsi. Ja z Gorajca, żona z Kluczkowic. I wtedy te nasze wioski, jeszcze w tamtych latach 60. XX wieku, wyglądały jak kosmosy. Każda wieś to inna pieśń. Chodziło się na łąki, dożyki. Mieszkańcy tamtego Roztocza byli piękni, dużo się śmiali. Byli o 100-kroć biedniejsi. A jednak mieli taką cudowną radość w sobie. Dużo śpiewali, szli w pole, śpiewali, wracali z niego. To razem z tymi odgłosami ptaków, porami roku było piękne i każdemu życzę, żeby sobie znalazł taką, no, mówią Arkadia w mieście na to, raj na wsi, takie światy pobożne, spokojne. Czas się rozciąga na Roztoczu jak harmonia. A w tych strzechach jeszcze bardziej to się jakby tak zawiesza, zatrzymuje w tych pajęczynach, w których nad Państwa głowami jest cały taki ciąg. Bo moimi zajęciami, tak jak powiedziałem, było pędzenie samogonów, czyli przepędzanie wszystkich tych ziół, szukanie przepisów u najstarszych mieszkańców, wina starniny, bo tak dziadek robił i ojciec. I drugie, tak jak powiedziałem, pisanie wierszyków, no taki najbliższy przed tygodnia, powiem wam. Cieszę się z patyków, które kiedyś kwitły. No i trzecie to zajęcie, zbieranie kamieni, czyli miliony kamieni. No i wśród nich trafiały się meteoryty, jakieś skamieniałości, których nie znaleziono na tych ziemiach od setek lat.
to warto zobaczyć w zagrodzie Guciów? Już same budynki z XVIII-XIX wieku są atrakcją samą w sobie. Wewnątrz można obejrzeć wystrój izby chłopskiej z XVIII wieku oraz sprzęty gospodarskie. Po zagrodzie oprowadza przewodnik, który opowiada historię Guciowa, opisując dawne sposoby prowadzenia gospodarki oraz zastosowanie starych narzędzi i urządzeń. Wielką atrakcją Zagrody Guciów są zbiory geologiczne oraz wystawa meteorytów, która skrywa prawdziwe perełki. Znajdziecie tu m.in. największy w Polsce amonit, unikalną kolekcję skrzemieniałego drewna, czy znaleziony przez twórców muzeum na Roztoczu meteoryt Zakłodzie. Przy tym roztoczańskim stole ze starych desek i bali na tym stole położyliśmy skrzemieniałe drewno, taki fenomen z Roztocza. Skrzemieniałe, czyli wysycone opalem, chalcedonem, kwarcem. W próchnie tego drewna widać nawet kryształy górskie, czasem moriony, czasem kwarc dymny. Nieprawdopodobne to są rzeczy jakby w takich pieczarach. Zresztą to widać, połyskuje się gdzieś tam. Drewno skrzemieniało w łatwy sposób. I to jest taka najważniejsza z takich hipotez, jak to było. Tu na środku leży taki 100-kilogramowy tufit, skała wulkaniczna z takimi dziurami. To po gałęziach, po jakichś liściach, po jakichś igłach, które się wypaliły przy temperaturze 200-400 stopni, w jakiej ten tufit opadł na lasy na tym obszarze, jak kwitł wulkanizm w Karpatach gdzieś tam miliony lat temu. 15-30 milionów lat temu. I przykrywając grubą warstwą parometrową te lasy, działo się coś takiego jak w Pompejach, o których wszyscy wiemy, archeologicznych tych odkryciach tego miasteczka Pompeje. Po prostu drewna wysyciły z tego tufu krzemionkę. W miejsce celulozy weszła krzemionka. Skrzemieniałe drewno. Kamieniu porusz się. Kamień drgnął. Ten okaz przypomina trochę nasiono, jakby pękło. Stan zachowania idealny. Liczy sobie tyle lat, co kiedy żyły dinozaury na świecie. Benetyt, a obok belemnity. Belemnity pochodzą z Morza Płytkiego. Roiło się od nich, były stworzeniami morskimi, takie owoce morza. Przypominały dzisiejsze mątwy kałamarnice. Natomiast benetyty rosły na takich kredowych archipelagach, których tu było pełno, przypominały, klimat był taki jak na Florydzie. I to warto gdzieś tam sobie uświadomić, warto to tu przeżyć. Tu macie drugi jakiś inny, w piaskowcu forma się zachowała. Przypomina trochę jakby śpiącego Stacha, który najadł się, no właśnie, słoniny, chleba i popił wilgocią wąwozu. Samogonem, który powstaje z wina z Tarniny. Na Tarninie są naturalne drożdże i dziadek tak pędził, miał efekty wspaniałe. Ojciec, no i ja. Jeżeli się to z umiarem spożywa, łyżeczka do herbaty, to zamiast kawy. Nie było na wsi kawy. W XVIII, XIX, XX wieku to się przepędzało tę Tarninę. Bo ma powtarzalność, jak Johnny Walker, niech pędzi. Tutaj widzicie garść meteorytów, które zebrałem ze świata gdzieś z 4 stron, ale też jeden udało się znaleźć na Roztoczu. Tu jest ponad 100 tych meteorytów.
I wzięły się one stąd, że zakłodzie, które znalazłem, okazało się tak rzadkim meteorytem, że mogłem sobie za fragmencik jakiś zbudować kolekcję. Raz jeden gospodarz przywiózł taki 100-kilowy meteoryt podobny do tego z głębieniem, służył jako miska dla psa. Reksio jadł z 15 lat, aż trafił taki Stanisław. Meteoryt został rozpoznany. Gospodarza bardzo dobrze tam wyposażono w te pieniądze i jeszcze terenowy samochód dostał i jeszcze na miskę dla psa starczyło. Także bądźcie czujni, bierzcie magnesik i idźcie w pola. Jestem dumny, bo w Guciowie założyło się Polskie Towarzystwo Meteorytowe. Tu był zjazd założycielski. Obchodziliśmy 20-lecie 2 lata temu. Najechało się mnóstwo profesorów, doktorów. Rozmawialiśmy o różnych, no właśnie, frontach mineralnych, howardytach, aubrytach różnych. I ten meteoryt, który znalazłem, wszedł do dał początek nowej grupie meteorytów, achondrytom, pierwotnym, prymitywnym, enstatytowym. Także jest taka grupa zakłodzieity, albo z angielska zaklodyty, od wsi Zakłodzie. To mam podziękowania ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, z Francji za to, że dzięki mnie powiększyła się wiedza o tym, jak powstawał Układ Słoneczny. Właśnie tak rzadki jest ten meteoryt, tak dużo wniósł nowego do poznania tego wewnętrznego pasa planet krążącego wokół Słońca. Tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć taki wiersz na lato dla wszystkich, co w Polsce i dalej mieszkają. Czasu na wędrowanie w chmurach, czasu na zdziwienie, czasu na roztocze może nam trzeba. Dziękuję. Ciekawą wystawę znajdą dla siebie także miłośnicy PRL-u. Syn gospodarzy, pan Jan, zgromadził pokaźną kolekcję pamiątek z tego okresu. W jej skład wchodzą stare sprzęty użytku domowego, odbiorniki radiowe oraz telewizyjne, motoryzacyjne perełki, prasa i inne niesamowite przedmioty. Dla niektórych miejsce wspomnień i westchnień, dla innych ciekawostka historyczna godna uwagi. W zagrodzie Guciów można poznać także tradycje kulinarne. W gospodzie, która została założona na wzór XIX-wiecznej karczmy, serwowane są dania spójne z koncepcją miejsca. Nie znajdziemy tutaj popularnych fast foodów czy napojów, są za to podpłomyki z masłem ubitym na maselnicy, żur na zakwasie, zsiadłe mleko ze skwarkami, pierogi z kaszy jaglanej czy świeżonka z nadwieprza, a do picia polskie kompoty, piwo i cydr. Zagroda Guciów to miejsce niewątpliwie wyjątkowe, szczególnie polecane wszystkim tym, którzy pragną odpocząć od ciągłego pośpiechu i gwaru miasta. Malownicza okolica przypadnie do gustu zarówno rodzicom z dziećmi, parom szukającym romantycznych zakątków, osobom spragnionym ciszy i spokoju, jak również seniorom i amatorom aktywnego spędzania czasu. A za chwilę kącik poetycki pana Stanisława.
dochodzimy do wniosku, że Ursus C330 też ma płeć. Tylko wystarczy tam troszkę po misce olejowej go pomyziać i puści olej. Z Jaratyku celowałem w Trzy Dołki, a zawsze wychodziło na Grabowską Dolinę. Było się już nieźle zziajanym, a wszędzie leżała wolność. To się szło do niej przez Niwę, Średniówkę, Niwki, Wierciki, potem w bok na Długę Wodę, Mokrzawinę, Kołbań, Kałdanowe zakręty, na Kamionkę, na Święty Jan, na Siedzanę, na Pagórek, do szkoły. I tak żyło się w tej równowadze koło Słońcu Gorajeckim. Tłukliśmy się w konopiach, a babka się darli, chmara idzie, deszcz będzie, uciekaj ta. I potem na wywiadówce w Józefowie pytali się mamy, czy Stach nic nie bierze, bo tak dziwnie gada. A to się brało z wąchania Roztocza. Tu jest wszystko, co człowiekowi do życia potrzebne i nie trzeba do Australii, nie trzeba być gastarbeiterem, tam spod niemieckich kobył wynosić kupy. Miejmy swoje kobyły, swoje kozy, swoje miody w ulach, swoje kwiaty. Roztocze to taka niesamowita kraina, w której znajdziecie nie tylko piękną przyrodę, czyste powietrze i ładne widoki, ale także przesympatycznych, gościnnych i czasem pozytywnie zakręconych ludzi, którzy tworzą klimat tego niesamowitego regionu. Jeśli chcielibyście poznać więcej miejsc na Roztoczu wartych odwiedzenia, to zapraszamy na inne nasze filmy z tego pięknego miejsca w Polsce.